to byłem szalenie ciekawy, dlatego że ten świat amerykański był kompletnie inny od paryskiego. I muszę powiedzieć, że tam mnie natychmiast przyjęto niezwykle serdecznie. Tam miałem czytelników. Już ten pierwszy zbiór wierszy, który się nazywał Tremor, czyli drżenie. To był tytuł wymyślony przez Brodskiego, bo moją tłumaczką wtedy była Renata Gorczyńska, mieszkająca podówczas w Nowym Jorku. I ja wtedy miałem taki dziwnie nieśmiały stosunek do angielskiego. Znaczy nie ośmieliłem się własnego tytułu proponować, tylko się zdałem na tłumaczkę. Jeśli dobrze pamiętam, to ona wymyśliła dość okropny tytuł, mianowicie Travels of the Ego, czyli podróże podróże ego. Ja wtedy za mało znam angielski, żeby wiedzieć, że łatwo się ośmieszyć takim, bo po angielsku ego to jest właśnie taki egocentryzm. To jest taki człowiek, facet, który mówi tylko o sobie, znaczy, że ma duże ego, duże ego. I Brodski, który się czuł opiekunem tej książki, jako że zasugerował wydawcy, dowiedział się w pewnym momencie, że ma być taki tytuł, że nie, to niemożliwe, musimy to zmienić, to po prostu jest skandaliczne. I potem mi tłumaczył, co było szalenie śmieszne, podobno nieprawda, bo pytałem później ludzi z wydawnictwa, czy tak było. Bo on powiedział, że powiedziano, słuchaj, jest tak późno w procesie produkcji, że tytuł musi mieć dwie pierwsze litery TR, tak jak Travels. I on powiedział, wtedy miałem olśnienie, że to musi być Tremor. Tremor to jest bardzo piękny tytuł, bo mogę tak śmiało powiedzieć, bo to nie ja wymyśliłem, tylko Brodski. Bo tremor po angielsku to jest drżenie, w sensie i wulkanicznym, na przykład jak są pierwsze wstrząsy tektoniczne, poprzedzające trzęsienie ziemi, to się nazywa tremor, ale także w sensie psychicznym mówi się o tremor, o drżeniu, takiego Kierkegaarda, bojaźń i drżenie, to jest tremor. Także dzięki Brodskiemu miałem taki piękny tytuł.